Jak wiemy, kierownicy działów utrzymania ruchu nie mają łatwego zadania, dążąc do zminimalizowania awarii, przestojów i polepszenia stanu infrastruktury fabryki, wpływając przy tym na jakość produkcji. Możemy zauważyć, że podczas planowania projektów cyfryzacji utrzymania ruchu często pojawiają się inicjatywy optymalizacji działania, oparte na koncepcji Lean czy wprowadzeniu takich filozofii jak WCM czy TQM. Jest wiele możliwości. Jednak niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem na początek okazuje się wdrożenie TPM – Total Productive Maintenance. TPM to zestaw procesów, technik i strategii skupionych na zwiększeniu efektywności produkcji, a także na podniesieniu jakości i bezpieczeństwa przez pracę ludzi, konserwację maszyn oraz procesy optymalizacji, które dodają wartości organizacji. Ale co jest celem strategii TPM? Już tłumaczę. Celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności w zakresie wykorzystania narzędzi oraz zaangażowania pracowników, wyeliminowanie wypadków, błędów jakościowych w wyrobach, a także wykluczenie nieplanowanych przestojów, a w przypadku tych planowanych skrócenie ich czasu. Zauważmy, że TPM ma również na celu poprawę współpracy działu produkcji, w dużej mierze operatorów ze służbami utrzymania ruchu. Pracownicy produkcji zyskują znacznie większą świadomość w kwestii konserwacji, co w efekcie wspiera techniczną dostępność maszyn, a także minimalizuje czasy przestojów. Dzięki temu służby utrzymania ruchu mogą skupić się na bardziej krytycznych czynnościach. A jak możemy się domyślić? To wszystko przekłada się na oszczędności. Żeby jednak wykorzystanie metodyki TPM było efektywne, musimy zacząć od wprowadzenia metody 5S. 5S to metoda, w której pracownik zyskuje większą świadomość i przejmuje odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy. Skupia się na organizacji stanowiska oraz codziennego utrzymania go w czystości. Dlatego to właśnie 5S jest fundamentem strategii TPM. Gdy przygotujemy stabilny fundament, możemy zbudować solidne przedsiębiorstwo opierające się o strategię TPM. Główne cele, które rozpisujemy za pomocą filarów tworzących naszą świątynię TPM to autonomiczne utrzymanie ruchu, polegające na zwiększeniu wiedzy oraz samodzielności pracy operatorów. Ciągłe doskonalenie opierające się na stałej współpracy produkcji i utrzymania ruchu. Planowanie działań UR polegające na wprowadzeniu działań konserwacyjnych, wymianie części oraz monitorowaniu zużycia zasobów. Ściśle wiąże się z nim wczesne planowanie działań konserwacyjnych zarówno podczas modernizacji czy napraw. Zapewnienie i utrzymanie jakości to 5. filar naszej świątyni. Bazuje na możliwości ciągłego monitorowania jakości produktów końcowych. A co za tym idzie? Wykrywaniu nieprawidłowości procesu produkcyjnego. Strategia TPM niezwykle skupia się i docenia czynnik ludzki w procesach firmowych. To właśnie pracownicy powinni mieć możliwość łatwej komunikacji wewnątrzdziałowej, co wpłynie na poprawienie procedur, standardów oraz harmonogramów. Żeby jednak pracownicy mogli kompetentnie wykonywać przydzielone im obowiązki, niezbędny jest ciągły rozwój i szkolenie. Ostatnim, lecz nie mniej ważnym filarem jest bezpieczeństwo i środowisko, czyli obowiązek zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Istnieje wiele przykładów świątyni TPM, różniących się nazewnictwem poszczególnych filarów. Jednak ich przesłanie zawsze jest podobne. Zbudujmy solidne przedsiębiorstwa, eliminując wypadki, usterki i awarie. Wdrożenie TPM niesie ze sobą niewątpliwe korzyści. Jednak dobrze jest rozpocząć od rozpisania poszczególnych etapów tak, aby system został jak najlepiej przyjęty przez pracowników. W pierwszym etapie określamy cele, które mają być zrealizowane, zaangażowanie kierownictwa, przeprowadzamy szkolenia wstępne, a także określamy wskaźniki oraz tworzymy plan wdrożenia. W drugim etapie warto przeprowadzić wydarzenie związane z oficjalnym wdrożeniem TPM. Pomoże to przekonać osoby niezainteresowane, że projekt jest ważny dla organizacji. Trzeci etap to proces wdrożenia TPM, w skład którego wchodzi wdrażanie autonomicznego utrzymania ruchu i optymalizacji procesów. Przechodząc do ostatniego, choć nie kończącego etapu, mówimy o systematycznym wdrażaniu i rozwijaniu zasad TPM w innych działach oraz stałe doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie. Idąc tym tropem, wdrożenie strategii Total Productive Maintenance powinno przebiegać sprawnie i bez większych przeszkód. Jednak pamiętajmy, że istnieją narzędzia, które mogą nam pomóc efektywnie wprowadzić podejście TPM w przedsiębiorstwie, w tym systemy informatyczne, takie jak systemy MES czy CMMS.
Co ciekawe, systemy klasy CMMS posiadają funkcjonalności odpowiadające poszczególnym filarom świątyni TPM. Wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu dzięki dostosowaniu jednostek dla operatorów, ciągłe doskonalenie poprzez możliwość prowadzenia pomysłów Kaizen, planowanie działań prewencyjnych i konserwujących, podgląd wszystkich działań na produkcji oraz ułatwienie jej komunikacji z działem utrzymania ruchu. Równoległe wdrażanie strategii TPM wraz z systemem CMMS w firmie niesie ze sobą osiąganie korzyści, takich jak wzrost wskaźnika OII, redukcja kosztów wyrobu, wzrost efektywności przeglądów prewencyjnych, spadek ilości wypadków, wzrost kompetencji personelu i wiele innych. Jeśli masz ochotę poznać je wszystkie, zachęcam do kliknięcia linku poniżej. Przeniesie Cię do artykułu rozwijającego temat TPM jako sposobu na bezpieczne i efektywne utrzymanie ruchu.